Słyszałeś? A tu nic nie słyszysz? A widzisz, ja słyszę, a ty nie. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy! Nasza kolejna misja to Pieniny z Beskidem Niskim i Sądeckim. Region Polski, który jest nie tylko atrakcyjny krajobrazowo, ale stanowi również obszar niezwykle istotny dla ratowania cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. O, widzę, że już dotarliście na miejsce, doskonale. Słuchajcie, umówiłem was dzisiaj z człowiekiem, który o pienińskiej przyrodzie wie prawie wszystko. Małgosia zresztą jest wprowadzona w temat. Słuchajcie, czy wy mnie dobrze słyszycie? No w każdym razie nie możecie się spóźnić. Cześć, jesteście punktualni. Cześć, Małgosia, bardzo mi miło. Grzesiek. Cześć, To jest właśnie Grzegorz, o którym Ci mówiłam. Opowie nam między innymi o pewnej roślinie, dzięki której Pieniny stały się obszarem Natura 2000. To jedna roślina, jaka to? A to trochę tajemnicza rzecz, natomiast no nie tylko dla tej rośliny został utworzony obszar Natura 2000 w Pieninach. Oprócz niej mamy 2 kolejne gatunki roślin, które są gatunkami naturowymi, 8 gatunków ptaków i 14 siedlisk naturowych stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Pieniny. Myślę, że to może być odpowiednia kłoda, na której możemy poszukać tej naszej tajemniczej rośliny, czyli bezlistu okrywowego. Możesz mi opisać, jak on wygląda, tak wiesz, w centymetrach, w milimetrach? Jak sama nazwa wskazuje, bezlist nie posiada liści, więc w zasadzie składa się ze samego sporofitu, którym jest asymetryczna, duża, zielona puszka. Umieszczona jest na 5-7 mm secie. Szukamy? No to szukamy, no. No to Zieloną, szukajmy. dużą? Tak, zielona, duża puszka. A to co to jest? Oto. Rzeczywiście jest to bezlist okrywowy. Na dole, tam w tym miejscu, gdzie kontaktuje się bezpośrednio z podłożem, nie posiada żadnych listków. Bezlist okrywowy przez wiele lat uważany był za gatunek narażony na wyginięcie i w ogóle w całych Karpatach prowadzimy program poszukiwania tego gatunku i monitoringu znanych nam stanowisk. Słyszysz? O, znowu. Bezlist okrywowy, prawdziwa rzadkość. Ale na rzadkie i niespotykane rośliny można się natknąć nie tylko w trudno dostępnych lasach. Jedną z nich można zobaczyć w miejscu, gdzie rokrocznie przybywa tysiące turystów. Chciałem Wam pokazać roślinę, która jest dla Pienin endemitem. W tej chwili aktualnie nie kwitnie, ale Ta zielona. właśnie te zielone takie rośliny, które dopiero zaczęły rosnąć, to przonak pieniński. A co to znaczy, że jest endemitem? Słowo endemit oznacza, że jest to gatunek występujący tylko na danym obszarze. Ale widok piękny. Zgadza się, wspaniały widok. Moi drodzy, ja wiem, że to są piękne widoki, ale takich miejsc wam tutaj nie zabraknie. Czy wy mnie w ogóle słyszycie?
Słuchajcie, zgodnie z planem powinniście się już przemieszczać w stronę wąwozu Homole. W uroczym wąwozie Homole można podziwiać nie tylko strome wapienne skały czy wijący się między nimi potok, ale przy odrobinie szczęścia możemy także dostrzec ukrytych skrzydlatych myśliwych. A swoją drogą próbowałeś się połączyć z Romkiem na naszym rezerwowym kanale? Romek powinien teraz pokazać Małgosi jedno ze swoich ulubionych miejsc. Rozległe tereny łowieckie Puchaczy. A te owce, one od zawsze tam tak się wypasają? No wiesz co, to środowisko, które oglądamy, to jest właśnie dzięki nim. To są takie naturalne kosiarki. Plus jeszcze dochodziło do tego koszenie przez człowieka. I stworzyły się takie właśnie fajne łąki, które są jednym z najcenniejszych środowisk łąkowych w Polsce. Przylatuje tutaj puchacz, który gniazduje tutaj w tym wąwozie, który przeszliśmy. Aha. I również tutaj na te łąki przylatuje jak i na te, które są po tamtej stronie i poluje. Zwierzęta hodowane przez człowieka również mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie naturalnego ekosystemu. Owce nie dopuszczają, by łąki zarosły, tym samym oddając przysługę puchaczom, które uwielbiają polować w otwartym terenie. Oczywiście sytuacja ta jest korzystna i dla drugiej strony. Hodowcy sprzedają z zyskiem wyrabiane z owczego mleka sery, a o ich przedsiębiorczości mogą świadczyć dobrze prosperujące na tym terenie bacówki. Czas już odwiedzić jedno z miejsc szczególnie istotnych dla ochrony innych latających stworzeń, którym wkrótce przyjrzymy się z bliska. To jest kościół w Jaworkach. Tutaj rozpoczęto czynną ochronę podkowca małego i obecnie na strychu prawdopodobnie zamieszkuje około 200 osobników podkowca. To znaczy, że podczas mszy w Jaworkach w kościele przybywa około 600 parafian i 200 nietoperzy. A wykombinowałaś fajnie. Pora poznać naszego dzisiejszego tytułowego bohatera. Podkowca małego, czyli bardzo rzadki gatunek nietoperza. Małgosia i Romek udają się na spotkanie z chiropterologiem, czyli specjalistą od nietoperzy, który oprócz badania ich życia bardzo aktywnie zaangażował się w ochronę zagrożonego wyginięciem gatunku. Cześć, Rafał. Cześć, Hej. Ile gatunków nietoperzy jest w Polsce? 25. No to sporo. To dlaczego akurat zajmujesz się podkowcem? Podkowiec jest jednym z najrzadszych gatunków w Europie, jednym z najbardziej zagrożonych. Aha. A dlaczego one akurat tutaj są, w tym kościółku? Tutaj mają kolonię rozrodczą. Samice się zlatują tutaj co roku. Jest prawie 100 samic, później po prostu dochodzą młode. Mają świetne warunki tutaj, blisko las, środowisko. Szczęść Boże. Witam Was w Bukowcu. Małgosia, bardzo miło. Cieszę się, że dotarliście do mnie. Ksiądz Boże jest gospodarzem tutejszych nietoperzy. Remont kościoła z funduszy europejskich przeznaczonych na ochronę przyrody był możliwy tylko dlatego, że na poddaszu znalazły swoje schronienie nietoperze. A dlaczego właśnie tutaj przyleciały nietoperze? Kościół jest takim miejscem, gdzie jest spokój, cisza. Święty spokój. Święty spokój, dokładnie. Nawet dzwony, które dzwonią na wieży tego kościoła, nie przeszkadzają, bo dzwonią na innej częstotliwości. Słyszałam, że ten kościółek właśnie dzięki nietoperzom został pięknie wyremontowany. Kościół był w trudnej sytuacji, bo przeciekał dach, ściany akurat też się troszkę rozwalały ze względu na warunki atmosferyczne, butwiejące ściany, drewnojady
I dzięki współpracy z Rafałem udało się pozyskać środki, aby wyremontować ten kościół w sposób bezpieczny, tak aby nietoperzom podczas remontu nic się nie stało. I ciekawostką jest to, że prace były prowadzone wtedy, kiedy nietoperze spokojnie spały w jaskini, czyli w okresie zimowym. Parafianie zrozumieli, że jeżeli obiekt zostanie zabezpieczony przez platformy, które tutaj widzimy wokół tego domku, ta folia jest taka błyszcząca, to na tych foliach zbiera się guano, a tym samym chroni ten obiekt przed namakaniem belek, czy też akurat łatwiej jest to guano zebrać. A krążą jakieś legendy o podkowcach? O podkowcach samych to nie, o nietoperzach tak, ale to przyjazne współistnienie nietoperzy w świątyniach przełamuje takie tabu. Program Natura 2000, współdziałając z lokalnymi społecznościami, przyczynił się nie tylko do poprawy losu nietoperzy, ale także pozwolił rozwiać odwieczne i złowrogie mity. Rafał prowadzi Romka i Małgosię do pobliskiego rezerwatu Diable Skały, gdzie znajduje się jaskinia Diabla Dziura. Jedno z ważniejszych miejsc hibernowania podkowca małego w okresie zimowym. A dlaczego taka okratowana? Te nietoperze, które widzieliśmy w kościele, przylatują tutaj na zimowanie. One potrzebują spokoju. No, niestety nie wystarcza tabliczka, prosimy nie wchodzić zimą, zimujące nietoperze. To jest jedyna metoda. No, nim jednak staramy się też, żeby te zimowiska, które są zamknięte na zimę, żeby były otwarte latem, tak żeby ludzie tam mogli chodzić jednak i przede wszystkim, żeby nam nie niszczyli tych krat, które zakładamy. A w jaki sposób one hibernują? Temperatura ciała spada, w ogóle wszystkie procesy życiowe są spowolnione do maksimum. Temperatura ciała jest bliska temu, jaka jest temperatura otoczenia, czyli jeśli nietoperz wisi w 3 stopniach, no to będzie miał te 3 stopnie. A jak wygląda okres rozmnażania, rozrodu podkowca? Tu się odbywają igody. Sierpień, wrzesień, październik, a nawet listopad. Z tym, że też pojedyncze takie kopulacje obserwuje się również u nietoperzy w trakcie zimy. Samice przechowują później demniki w drogach rodnych. Przechowują je do czasu, kiedy później następuje zapłodnienie. A zapłodnienie następuje wtedy, kiedy na dworze już znowu można żerować i wtedy, kiedy samice już zakładają kolonie rozrodcze. Czyli kilka miesięcy później. Kilka miesięcy później. A powiedz jeszcze w momencie, kiedy następuje jakieś przypadkowe przebudzenie w zimie z winy człowieka, który się tutaj napatoczył, co się dzieje z takim nietoperzem? Często ludzie opowiadają, że wchodzili do jaskini, widzieli nietoperze, żaden się przy nich nie nie stało. obudził, nic się nie stało. Ale to nie jest dokładnie tak. To wybudzenie nietoperza trwa bardzo długo. Czasami to jest pół godziny, czasami to może trwać nawet parę godzin. To przebudzenie, prawda, podniesienie temperatury ciała od tych kilku stopni powyżej zera do temperatury aktywności wymaga zużycia mnóstwa energii. Zresztą podaje się, że jedną z przyczyn prawie zupełnego wyginięcia podkowca w Polsce był właśnie ten zmasowany ruch turystyczny. Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, ale niewątpliwie miało to swoje znaczenie. No tylko nie mów, że tego znowu nie słyszałeś. Ja słyszę dźwięki, których ty nie słyszysz. Oni nas nie słyszą. Ale wszystko przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy w kościele w Wierchomni Wielkiej. To jest jedno z ważniejszych stanowisk podkowca małego tutaj w całej Ostoi Poprawskiej. Podobnie zresztą jak w Leluchowie i w Dubnem i jeszcze w paru innych miejscowościach mamy takie wielkie, naprawdę cenne stanowiska. Oprócz podkowca to mamy też Nocka Orzesionego. Przynajmniej kilkanaście osobników co roku tworzy taką mikrokolonijkę. To jeden z tych właśnie 30 kościółków, które zyskały na nietoperzach. Ludzie tutaj mogli docenić właśnie to, że przez tyle lat te nietoperze trzymali na tym stychu po coś, pozwalali im tutaj żyć, no i one się odwdzięczyły. Co ty robisz? Nawołujesz je? Podsłuchuję. To takie urządzenie, które przetwarza ultradźwięki wysyłane przez nietoperze na dźwięki słyszalne.
One się denerwują teraz? Co to za dźwięk jest? Nie, to są dźwięki echolokacyjne, one tak w ten sposób nas oglądają. Słuch to najlepiej rozwinięty zmysł nietoperzy. One emitują ultradźwięki, a echo powracające pozwala im zlokalizować obiekty, które są w ich pobliżu. O, przepraszam. To naturalna echolokacja. To znaczy nietoperze opanowały tę umiejętność zdecydowanie lepiej. Bez tego nie mogłyby ani latać, ani polować w ciemnościach. A wydają przy tym taki specyficzny pisk o bardzo wysokiej częstotliwości. Zupełnie niesłyszalny dla ludzkiego ucha. Czy wy mnie cały czas nie słyszycie? Romku, Małgosiu. A co to jest tak brudno? To są odchody kubki nietoperzy, tak. Zobaczcie, to takie granulki. To wygląda jak granulowana herbata. Ale zobacz, jak można to zetrzeć w palcach. Nie bierz tego do buzi. A jak sprzątacie? Ręcznie, tak łopatką? Co, trzeba przyjechać co roku, wtedy kiedy nie ma nietoperzy, najlepiej zimą, no i sprzątamy łopatką, miotłą, a teraz nawet takim ogromnym odkurzaczem przemysłowym. A tutaj jest specjalnie zrobiony otwór taki lotowy dla nietoperzy, tam z zewnątrz też go widzieliśmy. Kościół w Leluchowie został wybudowany w 1861 roku. Obecnie jest schronieniem kolonii jednego z najrzadszych w Europie nietoperzy podkowca małego. Ten zagrożony gatunek wymaga czynnej ochrony, bez której skazany jest na wyginięcie. To jest kolejny taki drewniany kościół, który odwiedzamy. Czy one naprawdę się kierują takim wyszukanym gustem architektonicznym? No to by wyglądało, bo jak do tej pory to wszystkie stanowiska, które mamy, to są w obiektach sakralnych albo w jakichś właśnie pałacykach, starych zameczkach. No mają dobry gust. Ochrona podkowca małego polega nie tylko na zapewnieniu nietoperzom bezpiecznych schronień, ale także stworzeniu odpowiednich szlaków komunikacyjnych. Elementem programu ochrony podkowca małego jest też nasadzanie drzew i krzewów w postaci szpalerów, odtwarzanie takich tras przelotów, w których nietoperze mogą bezpiecznie przelatywać ze schronień, takie jak tutaj z kolonii rozrodczych na żerowiska. A po co im potrzebny taki ciąg drzewek? Podkowiec ma bardzo krótki zasięg echolokacji i one muszą trzymać się takich elementów w otoczeniu, tak żeby się po prostu nie zgubić. Na otwartej przestrzeni, jeśli podkowiec musi pokonać otwartą przestrzeń, zlatuje tuż nad powierzchnię ziemi i leci tak na 10-20 cm nad trawą, nad ziemią. No i często w takich miejscach czekają na nie już koty albo kuny. Powoli zapada zmrok. Nadchodzi pora, w której nietoperze zbudzą się ze snu i wyruszą na polowanie. No to teraz będziemy mieli okazję policzyć, ile tak naprawdę nietoperzy jest w tej kolonii. Teraz będą wylatywać za chwilę? No, powinny dzisiaj tak 10 po 8 wylecieć. A robiłeś jakąś analizę pokarmu? To znaczy, to są ćmy, komary, muchy? Co one jedzą? Różne muchy rzeczywiście też się zdarzają, a nawet pająki, wije,
A, czyli z liści i z drzew. To, co jest zbierane tak ze ścian. A czy to są samice, te, które tam są pod tą kopułką, pod daszkiem? Tak, to są przede wszystkim samice. Oczywiście w koloniach zdarzają się też samce, ale ich jest więcej tak późniejszym latem. A pozostałe gdzie przebywają? Samce nie potrzebują takich ciepłych miejsc. Przede wszystkim im też zależy na tym, żeby w tym okresie się już otłuścić, prawda, żeby odbudować to, co straciły przez zimę. No i nie opłaca się wtedy siedzieć w miejscu, które jest ciepłe, bo w ciągu dnia traci się tę energię. I one szukają takich miejsc chłodniejszych, czyli siedzą gdzieś po piwniczkach, po jakichś takich nawet... Słyszycie puszczyka z tamtej strony? Tak? Tak, tam się puszczyk No, nazywa samiec. niestety ten A puszczyk- puszczyk to jest chyba niedobrze dla ciebie, dla nietoperzy, no. Są ślady puszczyka na wieży tutaj w posiłku. Niestety to się może skończyć źle dla kolonii. O, słyszycie? Odzywa się. Tak. Pochłupuje. Wy tu o puszczyku, ja tu czekam na nietoperze i nic. O, wyleciał, widzieliście? Pierwszy wyleciał. Dla mnie jest za ciemno. Ale możemy posłuchać. No i teraz zaraz okaże się, że naprawdę ich tutaj koło nas trochę lata. Teraz słyszymy borowca wielkiego. Jakby stepował. Zupełnie nie? To też mi się tak skojarzyło. Jest jeszcze mroczek pozłocisty. A, przepraszam, a po czym ty poznajesz, że to jest akurat mroczek, a tamten... Wiesz co, po melodii i po częstotliwości, na jakiej go najlepiej słychać. Dużo zostało zrobione dobrego dla Podkowca, a jakie są dalsze plany? No mam nadzieję, że na tym się nie zatrzymamy, że będziemy mogli działać dalej, bo to jest taki projekt, powiedzmy, w połowie. Jeszcze mamy sporo do zrobienia i tymi podkowcami trzeba się opiekować, bo rzeczywiście te nietoperzami, że one są ważne na tych ich strychach. My chcielibyśmy, żeby te miejsca, w których chronimy podkowce, działały też na korzyść namnażania tej populacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podkowce będą traciły na wielu polach, bo powstają nowe inwestycje, chociażby inwestycje drogowe, gdzie nietoperze nadal będą ginęły. Natomiast chcielibyśmy, żeby miały możliwość kompensowania tych strat i żeby w tych miejscach, które objęliśmy ochroną, to mnożenie się nietoperzy przebiegało jak najmniejszymi przeszkodami, żeby było tam im dobrze. Romek, no nareszcie! Cały czas mieliśmy problem, żeby się z wami skontaktować. No przepraszam, ale włączyłem ci zapis detektora ultradźwięku od początku. No tak dla żartu, żebyś lepiej wczuł się w temat. Ale tylko ja słyszałem te dźwięki, no. Twój asystent był, że tak powiem, wtajemniczony. A ja już myślałem, że mam jakieś nadludzkie umiejętności. W sumie trochę szkoda.